W listopadzie 1952 roku, dokładnie to 7 listopada, tramwaje przejechały 7,5 km przez 10 przystanków i dojechały w okolice miejsca, które wam dzisiaj pokażę. Później trasę przedłużono po ulicy Mrozowej. W 2018 roku, również w listopadzie, były ostatnie dni kursowania tramwajów do pętli Walcownia. Mamy 2022 rok, a ja ruszam po trasie tramwajowej, by częściowo przejechać ją tramwajem, a częściowo przejść na piechotę. Przed wami jedyne nieczynne torowisko tramwajowe w Krakowie. Czy wierzycie, że kiedyś tutaj tramwaje znów pojadą? A może znacie inne nieczynne torowiska tramwajowe w Polsce? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem zacznijmy od Ronda Mogilskiego. Dzisiejszy odcinek zapraszam. Cześć, ja znajduję się na Rondzie Mogilskim, ponieważ historię, którą chcę wam dzisiaj opowiedzieć, właśnie też ona zaczynała się w tym miejscu. Około 70 lat temu, w listopadzie, również ruszyły pierwsze tramwaje w kierunku Nowej Huty. I pomyślałem, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby rozpocząć tą dzisiejszą historię. Oczywiście rondo jest przebudowane, kiedyś nie wyglądało w ten sposób. Był tutaj ruch naokoło, taki tradycyjny. Dzisiaj tak można powiedzieć, że rondo jest już trochę z nazwy, bo tak naprawdę jest to węzeł drogowy, węzeł komunikacyjny. Tramwaje jadą tutaj przez środek, zupełnie inaczej niż właśnie 70 lat temu, kiedy tak jak był ruch drogowy, objeżdżały wokół całe rondo i tak przez dziesiątki lat było, aż do czasów przebudowy. I właśnie stąd tramwaje ruszyły w kierunku Nowej Huty, w kierunku centrum administracyjnego Huty wtedy imienia Lenina. I zaraz prześledzimy tą trasę. Tutaj trzeba dodać, że też znajduje się na pozostałościach po fortyfikacjach austriackich. No niestety ten widok nie jest super najlepszy, ale fajnie, że chociaż to się zachowało. Jest to temat, do którego jeszcze wrócimy, fortyfikacji, na pewno w przyszłych odcinkach, a również troszeczkę ten temat dzisiaj podejmę jadąc tramwajem. Wszystko za chwilę zrozumiecie, o co mi chodzi. Nie przedłużajmy. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże. A ja dzisiaj zapraszam Was na trasę w kierunku Nowej Huty i w kierunku jedynego nieczynnego torowiska tramwajowego w Krakowie. Zaczynamy, czas start! Dlaczego pojedziemy trasą tramwajową z Ronda Mogilskiego? Bo 70 lat temu nie było innej alternatywy. Aleja Pokoju była w Powijakach, a tramwaj z Ronda Grzegórzeckiego jechał pod dawne zakłady Zieleniewskiego. Jak się nazywały po 1945 roku? Tutaj akurat zapraszam do mojego wideo, gdzie prześledziłem dawną trasę tramwajową, a nawet odkryłem resztki torowiska na ulicy Grzegórzeckiej. Dzisiaj całkiem sporo pań motorniczych jest. Jak patrzę się na tramwaje, oczekując tutaj właśnie na linii numer 4, jak widzieliście, przed chwilą mi uciekła. Nie chciałem się gonić, bo zawsze wolę się zapytać, czy mogę kręcić, czy nie. Nie lubię tego robić tak na partyzanta, chociaż no niestety czasem zdarza mi się, kiedy widzę, że jest dość duży ruch w składzie i nie ma jak zagadać nawet do kogoś, kto prowadzi obecnie tramwaj. Czy to pani, czy pan. Dobry, nie obrazi się pan, jak pokręcę trochę tutaj trasę? Tak, bez twarzy pana, tak. Ruszamy z przystanku i przejeżdżając pod drogą dla samochodów znajdujemy się mniej więcej na wysokości dawnego przystanku tramwajowego. Zresztą tutaj zdjęcie z przełomu lat 50. i 60. XX wieku.
Przy okazji mijamy inny tramwaj linii numer 4. Dlaczego wybrałem akurat taką linię? Na jednym z archiwalnych zdjęć można zobaczyć, że zmierzała ona do pętli Walcownia. Dzisiaj pod centrum administracyjne kombinatu będziemy jechać dokładnie po tej samej trasie, jaką pokonywał tramwaj z Ronda Mogilskiego od 1952 roku. A jeśli chodzi o linię numer 4, to jechała po tej trasie od 1964 roku, kiedy już dojeżdżała do Walcowni. Koniec ery tego numeru tramwaju na Walcowni to rok 1999. Od tego czasu już jeździ po współczesnej trasie do pętli Wzgórza Krzesławickie. Tymczasem my już dojeżdżamy na przystanek Cystersów. Po lewej stronie widzimy dawne zakłady farmaceutyczne Polfa Kraków. Od 2008 roku ich właścicielem jest izraelski koncern Teva i też tak się nazywają obecnie. Jednak co najciekawsze, to dopiero przed nami. Zbliżamy się do wiaduktów kolejowych, obok których kiedyś szła na poziomie tramwajów linia kolejowa Kocmyżówki, o której to znajdziecie aż 2 filmy na moim kanale. Co ciekawe, według radzieckiego planu miasta Krakowa z lat 70. XX wieku, chociaż uważam, że powstał on wcześniej, widzimy, że torowisko tramwajowe przecinało tor pociągu i linia kolejowa szła wzdłuż ulicy w kierunku Czyżyn. Czemu tak, to tłumaczę w tamtych odcinkach, ale zwróćcie uwagę na przejścia dla pieszych po lewej stronie. Tamtędy właśnie przechodziła ta linia kolejowa. Przy okazji, to obecnie wciąż Mogilska, ale za torami kolejowymi w czasach komunizmu była tutaj ulica Aleja Planu Sześcioletniego. Było to oficjalnie zwane planem budowy podstaw socjalizmu. To wśród tych planów była budowa m.in. huty imienia Lenina w Nowej Hucie. Do innych wielkich zrealizowanych inwestycji tego planu możemy zaliczyć kombinat obuwniczy w Nowym Targu, o którym zresztą też robiłem wideo, ze słynnymi butami Relax, czy fabryka FSO na Żeraniu i samochodów ciężarowych w Lublinie. Zanim wrócimy do trasy tramwajowej, jeśli ktoś czuje się nieco zagubiony w ilości materiałów wideo, o których od czasu do czasu wspominam, które są na moim kanale, to również przypominam, że w opisie czasem zostawiam link do mapy Google'a, gdzie wszystkie materiały umieściłem wraz z linkami. Przypominam też, że najnowsze odcinki posiadają napisy w paru językach. Wracamy do tramwaju, który mknie przez Wieczystą. Mijamy odnowioną pętlę Tauron Arena Kraków Wieczysta. Jedziemy przez zburzony przez komunistów fort z czasów Austro-Węgier. Sytuacja taka spotykała wiele innych obiektów. Najlepszym przykładem jest powstanie w latach 60. XX wieku telewizji krakowskiej na Krzemionkach, obecnie oddziału TVP z wieżą telewizyjną. Tam też dokonano wyburzenia całej fortyfikacji. Teraz wręcz dziwi mnie, że nie zburzono murów wokół Wawelu, przecież to też jest cegła położona za czasów zaboru austro-węgierskiego. Jedziemy trasą Alei Planu Sześcioletniego, a obecnie Aleją Jana Pawła II i dojeżdżamy powoli pod AWF. Nie znalazłem zdjęcia, które kiedyś widziałem, z tabliczką miasto Nowa Huta. Tak, dobrze słyszycie, kiedyś Nowa Huta miała być nowym miastem obok Krakowa.
Zresztą znalazłem artykuł z agencji Reutersa z okresu obrony Krzyża w Nowej Hucie, gdzie mamy wyraźnie napisane, że dzieje się to w mieście Nowa Huta obok Krakowa. Co ciekawe, do dzisiaj starsze osoby mieszkające w Nowej Hucie, jadąc do centrum, mówią wprost: jadę do Krakowa. Następny przystanek Czyżyny. Już powoli dojeżdżamy do Czyżyn, cały czas jadąc wzdłuż dawnego toru pociągu Kocmyżówki. W miejscu, gdzie jest obecnie stacja paliw Carrefour i McDonald's, stała zresztą kiedyś stacja kolejowa Czyżyny. Obok obecnego ronda czyżyńskiego kolej skręcała w kierunku północnym do miejscowości Kocmyżów, ale była też bocznica kolejowa, która prowadziła w kierunku zakładów wyrobów tytoniowych, przecinając po raz kolejny torowisko tramwajowe. Pewnie wielu z Was się zastanawia, czemu korzystam akurat z radzieckiej mapy. Powodem jest większa dokładność jej, bo zawiera ona wszystkie okoliczne linie kolejowe. Dla przykładu oficjalny polski plan Krakowa z 1964 roku, gdzie nie znajdziemy żadnej z tych tras kolejowych. Wniosek jest taki, że ta mapa radziecka raczej nie była do użytku publicznego. A my żegnamy się z tym radzieckim planem Krakowa, bo tutaj się właśnie kończy. Zresztą żegnamy się też z trasą kolejową Kocmyżówki, która podczas rozwoju sieci tramwajowej w Nowej Hucie sukcesywnie była skracana. Dojeżdżamy do placu centralnego, obecnie imienia Ronalda Reagana, i będziemy skręcać w lewo, ale zwróćcie uwagę, że na wprost mamy wyremontowane torowisko w kierunku Kopca Wandy. Na moim kanale być może jeszcze jest odcinek pod tytułem Najgorsze torowisko tramwajowe w Krakowie. Być może, bo na pewno nakręcę odcinek z przejazdu po tej trasie. Wtedy na pewno to wideo zostanie ukryte. Zresztą z Nowej Huty będzie sporo więcej odcinków, ale my już po skręceniu w lewo od razu skręcamy w prawo, by pojechać Aleją Solidarności w kierunku kombinatu. Jedziemy najdłuższym odcinkiem tramwajowym w Krakowie bez przystanku. Znów mógłbym powiedzieć, że jest to jedno z gorszych torowisk w całym mieście, ale znając życie za niedługi czas, na szczęście, by się te moje słowa zdezaktualizowały.
Wysiądźmy teraz pod centrum administracyjnym kombinatu nowochódzkiego. Kombinat. Dojechaliśmy już właśnie pod centrum administracyjne kombinatu, przystanek kombinat i właśnie tutaj za nami, jak widzicie, no droga na pewno jest tutaj do naprawy, torowisko również, jak pewnie zdążyliście zauważyć, ale tutaj wszystko zaraz się pewnie przebuduje, dlatego że kawałek nieco tutaj w dół no jest budowana już trasa obwodnicy Krakowa, trasa S7, także na pewno tutaj komunikacyjnie dużo się zmieni dość szybko i mam nadzieję, że nastąpi to szybciej niż później, a tymczasem ja tutaj ruszam kawałek na wprost, pokażę Wam pierwsze miejsce, dokąd dojeżdżał tramwaj, no i później już ruszymy w kierunku ulicy Mrozowej. Tu warto dodać, że huta imienia Tadeusza Sędzimira, która nam się teraz za drzewami ukryła, jak przejdę przez ulicę, to pewnie to zobaczycie dokładniej. To tutaj właśnie kwestia jest taka, że jest to nazwa, powiedzmy, taka już bardziej sentymentalna, ponieważ obecnie to się nazywa chyba Huta ArcelorMittal, jak dobrze pamiętam, na pewno coś z właścicielem jest w nazwie, a tutaj to zostało jako taki bardziej sentymentalny napis. Oczywiście w tym miejscu znajdował się wcześniej napis Huta imienia Lenina. Właśnie dokładnie na tym, no, cokole chyba dobrze to nazywam. Tymczasem tutaj też właśnie na terenie centrum administracyjnego, z tego co wiem, obecnie znajduje się jakiś klub, lokal, w którym są imprezy. A ja idę tutaj wzdłuż centrum administracyjnego i najprawdopodobniej gdzieś tutaj tędy jechał tramwaj, ponieważ on był przesuwany. Im bardziej kombinat się rozrastał, to tym bardziej tą linię przesuwano. I co ciekawe, podjęto też decyzję o budowie zajezdni w Nowej Hucie, dlatego że tramwaje musiały naprawdę niesamowitą drogę pokonać z zajezdni Podgórze, żeby tutaj dojechać. Nie mówimy tu przecież o nowoczesnych składach, a właśnie takich bardziej typu N. Także umówmy się, no nie było to zbyt wygodne, a ja już powoli zbliżam się tutaj, może mi się uda przejść pod szpital. Szpital tutaj u Jastek i może nie będę tam bardzo dokładnie kręcił, bo mogą mnie przegonić, bo tam widzę, że kasę obsługują, ale właśnie w tym miejscu mniej więcej znajdowała się końcówka. Nie wiem, czy taka stricte pętla tramwajowa, ale coś w podobie. To tylko tak skręcę delikatnie. Mam nadzieję, że mnie nie pogonią stąd. No i mniej więcej gdzieś na wysokości tego parkingu, gdzieś tutaj była dawniej pętla. No pewnie śladów tutaj raczej już nie znajdziemy. A ja się zaraz będę cofał w kierunku Mrozowej. I tutaj dopowiedzmy, tak, dokładnie w tym miejscu była pętla tramwajowa. Jeszcze w dodatku pokażę Wam zrobione zdjęcie z góry z centrum administracyjnego. Oczywiście dość późno się wybrałem, jak to ja, żeby to kręcić i muszę gonić, bo słońce jest już dość nisko. Mamy końcówkę listopada, no i umówmy się, te dni stają się coraz krótsze i żeby to wszystko pokazać, to trzeba się sprężać, tak żeby trochę tego światła jeszcze zostało, żeby nie było za dużego ziarna w wideo. Tymczasem ja już jestem prawie
przy tym skrzyżowaniu w kierunku tego jedynego nieczynnego krakowskiego torowiska. I tutaj właśnie kiedyś tramwaje odbijały w kierunku Walcowni. Oczywiście torowisko plus minus jest zachowane, zaraz to zobaczymy z bliższa, aczkolwiek tramwajów tutaj bardzo długo jeszcze nie uświadczymy. O, ale zobaczcie, kurczę, jednak nie przejedziemy tak po prostu tramwajem. Może to zaraz spróbuję tu przejść gdzieś, tak żeby coś mi nie przejechało, bo tutaj jest ucięty kawałek torowiska. No, ciekaw jestem, co by się stało, jakby tu tramwaj się zapędził. Musiałby się wycofywać, bo tutaj to raczej nie przejedzie. Zresztą, jak widzicie, też teraz spostrzegłem, że również jeżeli chodzi o kwestię sieci tutaj, to też jest ona ucięta. Przy okazji będę Wam pokazywał parę razy fragmenty z ostatniego miesiąca jazdy tramwajów tym torowiskiem, dzięki uprzejmości autora kanału Fantomas. I oczywiście cały przejazd zostawię jako link w opisie. Paradoks tej historii jest taki, że znów był to listopad, tym razem 4 lata temu, 2018 roku. O, i to jest dobre odniesienie, jeżeli chodzi o tą starą pętlę, którą Wam przed chwilą pokazywałem. To jest ta wieża, bo właśnie tuż przy niej była końcówka, czyli najprawdopodobniej właśnie ten teren, gdzie tutaj jest parking przy szpitalu, to właśnie w tym miejscu znajdowało się koniec jazdy tramwaju pierwszy. Jak ruszył on właśnie wzdłuż tutaj, dochodził mniej więcej do połowy swojej trasy. Doszliśmy do przystanku właśnie pierwszego na mojej trasie. Przejdziemy sobie, no raczej nie muszę patrzeć, czy coś tutaj mnie rozjedzie, czy nie rozjedzie. Zresztą widzieliście ucięty kawałek torowiska. No i dlaczego tutaj właśnie tramwaje przestały jechać? Pierwszą sprawą, najważniejszą, po przemianach ustrojowych w 1989 roku i później po przejęciu kombinatu okazało się, że coraz mniej pracowników tutaj dojeżdża, coraz mniejsze jest zapotrzebowanie na potok pasażerski tutaj i no i niestety przestało to się opłacać, żeby tramwaj tutaj jechał, bo tak naprawdę jest tu parę firm, które działa. Główne wejście do kombinatu, jak i inne bramy, tam tramwaj jedzie, także tak naprawdę największy ruch tutaj w latach chyba 90. to się już zaczęło, na pewno początek 2000 to był moment, kiedy były organizowane imprezy. Bodajże, jak dobrze pamiętam, Sacrum Profanum, były koncerty organizowane na terenie właśnie Walcowni, no to wtedy to był rzeczywiście duży potok pasażerski, a tak to, jak widzicie, no nie było po co tutaj kontynuować tego ruchu. Po drugiej stronie mamy przystanek autobusowy, do którego zaraz podejdę. I właśnie tutaj jest przystanek na żądanie, przystanek Mrozowa, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. I tutaj autobusy jeżdżą, ale bardzo rzadko. No i właśnie mniej więcej gdzieś tutaj dotąd, pewnie do tego drugiego przystanku, na początku dochodził tramwaj, kiedy ucięto tamtą, co Wam pokazywałem, miejsce, gdzie była pierwsza pętla, to mniej więcej dotąd dochodził. A dopiero od lat 70. wykonano tutaj całą trasę, która już szła w kierunku obecnej pętli. Chociaż nie jest tak najgorzej, co 20 minut tutaj jeździ. Chyba musiało się coś zmienić po wniesionych uwagach przez lokalne tutaj firmy znajdujące się. I jeszcze raz spojrzenie na Mrozową. No niestety też stan tutaj chodników no nie jest najlepszy. Powiem szczerze, że ta studzienka akurat w miarę ok wygląda. Inne, no tak
na słowo honoru niektóre, dlatego wolę tak nie chodzić po nich, stąpać, bo tutaj jak widzicie raczej samochody przejeżdżają, ale takich jakichś pieszych tutaj raczej nie spotkamy. Ale klimat jest. A my dochodzimy już do kolejnego nieczynnego przystanku, tym razem Blokowa. Słyszycie pewnie w głosie i moim jakimś lekkim posiąkiwaniu, jeżeli coś, to przepraszam za to, bo jeszcze do końca się nie wykurowałem, ale tyle razy w komentarzach napisaliście walcownia, walcownia, kiedy walcownia, że stwierdziłem, że muszę tutaj się pojawić. Dlatego jeszcze raz bardzo gorąco Was zachęcam, a nie, to dzisiaj po raz pierwszy chyba zachęcam Was do tego, żeby dać mi lajka, żeby zostawić komentarz. Jeżeli znacie jakieś inne takie właśnie miejsca w Waszych rejonach, które są, a poczekajcie, o i to właśnie o tym mówię, o już Wam pokazuję. O, i to jest właśnie to, gdzie można czasem wpaść, jak się człowiek nie będzie patrzył pod nogi, a w obiektyw. Także wracając do tematu, dlatego ja cały czas spoglądam tutaj na to, po czym idę, żeby gdzieś nie wpaść. Także jeżeli coś zostawcie w komentarzach, jeżeli nie jesteście z Krakowa, to napiszcie o jakichś innych swoich miejscach, gdzie na przykład tramwaje nie dojeżdżają, czy nie dojeżdżają też pociągi, czy jest ucięta na przykład komunikacja autobusowa, bo wykluczenie komunikacyjne to jest całkiem spory problem w całej Polsce niestety i to jest rzecz, którą na pewno trzeba byłoby poprawić, ponieważ no wiele ludzi nie ma jak nawet dojechać do szkoły, do pracy. Ostatnio na przykład słyszałem, że dzieci nie mogą uczestniczyć w jakichś zajęciach po lekcjach, bo niestety autobus odjeżdża o danej godzinie, a później już nie ma żadnych kursów, no i robi się problem. Także nie jest to fajna sprawa. Oczywiście też gorąco chciałbym Was zachęcić do wsparcia mnie. Macie przycisk wesprzyj. Jak Wam się podobają te moje filmy, to śmiało i gorąco zachęcam do tego. Już od 4,99 miesięcznie możecie to zrobić, a uwierzcie mi, że to bardzo pomaga, bo cały czas, jak widzicie, inwestuję w sprzęt. Może jeszcze uda mi się przed zmrokiem tutaj odpalić drona, żeby polecić, żeby Wam pokazać to miejsce, ale to zobaczymy za chwilę. Najwyżej posłużę się ujęciami z Google Earth, bo tutaj no za dużo tutaj się nie zmienia w tej okolicy, akurat tej trasy tramwajowej, dawnej trasy tramwajowej. Jak to by powiedział Mr. Krycha, robi wrażenie. O, kolejna studzienka. No tu są takie klimaty bardzo mocno urbexowe. A jeszcze mówiąc co nieco na temat Nowej Huty, jej powstania, no to był naprawdę gigantyczny projekt. Tutaj komuniści bardzo szybko działali. Ja pamiętam z opowieści mojej świętej pamięci babci, jak mówiła, że był taki jeden dzień w tygodniu, jak pracowała w szpitalu, że wtedy po prostu było dzień, że jechali i budowali Nową Hutę. Po prostu no, był taki przymus i dlatego to tak szybko powstawało. Także też nie dziwię się, że to torowisko tutaj od lat 50. do 1970 chyba 4 roku tutaj powstało do samej końcówki, rozbudowywało się, ale no oczywiście nie tylko tutaj, w kierunku, tak jak już Wam opowiadałem wcześniej, Pleszowa, w kierunku też Wzgórz Krzesławickich, zajezdnia w Nowej Hucie, także no był to komunikacyjnie też gigantyczny projekt.
Podchodząc pod pętlę, to jest chyba też bardzo dobry moment na to, żeby powiedzieć, kiedy może ta sytuacja się zmienić i może tutaj wrócić tramwaj. A mianowicie tuż obok mamy stację kolejową Kraków-Lubocza, która została w ostatnim czasie troszeczkę lekko zmodernizowana, ale jeżeli byłaby tu przebudowana ona całkowicie, ruch pociągów, zostałoby tam zbudowany jakiś parking w stylu park and ride, no to wtedy tutaj miałoby prawo bytu ta właśnie linia tramwajowa, odbudowa tutaj torowiska. I jeżeli tak się wydarzy, że miasto dogada się i razem z PKP uruchomią tutaj sieć połączeń w kierunku centrum Krakowa, to będzie też właśnie dobry punkt zaczepny, żeby porozmawiać na temat odbudowy tego torowiska tutaj i połączenia tego w jeden taki, no nazwijmy to hub komunikacyjny, centrum komunikacyjne. Ja już jestem przy samej bramie. ArcelorMittal jest na teren tylko z ważną przepustką. Nie mam przepustki, dlatego udaję się w kierunku właśnie pętli, która już tutaj dosłownie chyba tuż za rogiem jest. A swoją drogą, patrząc tak w głąb tutaj bramy numer 3, to nie wiem czy wiecie, ale nie jestem pewien czy to istnieje jeszcze, ale swego czasu było tak, że istniała własna komunikacja autobusowa dla samego kombinatu. W środku kombinatu jeździło parę linii autobusowych wewnętrznych i kiedyś nawet trafiłem na ten schemat. Nie zapisałem sobie go nigdzie, tego zdjęcia, i teraz żałuję, bo nie mogę tego znaleźć nigdzie w sieci. Jeżeli ktoś z Was posiada, to wyślijcie mi janekgada@gmail.com. Tam możecie wysłać różne ciekawe materiały. Tymczasem jestem właśnie na przystanku początkowym i końcowym 3 pętli. Jak widzicie, był tutaj tor odstawczy. Również tam były co najmniej 2 torowiska. A ja patrzę cały czas pod nogi. I tutaj też, co ważne, tuż za tym murem, który widzicie, który jest popisany, znajduje się torowisko dla pociągów. No i jakby tutaj to połączyć ze sobą, no to ten hub komunikacyjny mógłby się znaleźć właśnie w tym miejscu, dlatego że te tory, które tutaj są, to nie wiem, czy to są bocznice do jakichś prywatnych przedsiębiorstw, ale tuż obok jest główna linia kolejowa i jakby to połączyć ze sobą, no to może by coś z tego było. Będąc tutaj na pętli Walcownia, będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Cieszę się, że jesteście, że zostawiacie lajki, że dajecie komentarze. Również dziękuję tym, którzy wspierają mój kanał. Zapraszam innych do tego. I oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Ja już ledwo co gadam, bo coraz zimniej jest. I co? Kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego. A i teraz pojawią Wam się filmy proponowane. Możecie przejść, że jeszcze niektórych nie widzieliście, to coś Wam tam pewnie YouTube zaproponuje. Do następnego. Cześć!